Muszę powiedzieć to wprost. Turcja nas zmęczyła. Kurz, brud, mordercze słońce i ludzie, z którymi nie potrafiliśmy się dogadać. Były momenty, kiedy mieliśmy dość. A jednak, im dalej w góry, im więcej dróg prowadzących za horyzont i jezior ukrytych między szczytami, tym bardziej czuliśmy, że właśnie o to chodzi. Ten kraj stał się dla nas symbolem wyprawy, esencją overlandingu. Tu jest po prostu bosko. Zapraszamy na relację z naszej miesięcznej wyprawy do Turcji. Kupiłem sobie taki napój tutaj na lunch do picia. Muszę sprawdzić, co to jest, bo smakuje jak buraczki z ostrą papryką. Cześć, tu Dominika i Tomek. Razem od liceum, a teraz razem w drodze w Toyocie Land Cruiser. Po 20 latach w biurach zamieniliśmy korporacyjne życie na offroad, górskie szlaki i dziką przyrodę. Od połowy maja podróżujemy w stronę Kaukazu, odkrywając po drodze mało znane, lecz piękne miejsca. Jeżeli marzycie o tym samym, subskrybujcie nasz kanał i ruszajcie z nami w nieznane. Dzień dobry kochani, 2 lipca i wyjeżdżamy z Unii Europejskiej. Za momencik zaczynamy odprawę i będziemy wyjeżdżać z Grecji do Turcji, gdzie chcemy spędzić jakiś miesiąc. Dobra wiadomość, udało nam się granicę przekroczyć, jesteśmy już w Turcji. Natomiast też taka ważna wiadomość praktyczna, w sumie nam to zajęło pół godziny, a zupełnie się nie śpieszyliśmy. Tam jeszcze próbowałem wypłacić walutę, ale tego nie zrobiłem, bo chcieli 8% prowizji z bankomatu, także mam nadzieję, że to się uda poza granicą znaleźć coś sensowniejszego. Więc praktycznie bez korku, to minimalne te korki, także szło to wszystko bardzo sprawnie. Paliwo w Turcji jest znacznie tańsze niż w Grecji, dlatego wjechaliśmy na prawie pustych bakach. Na początek udajemy się drogą D140 w kierunku Ankary i zapory wodnej na rzece Sakarya. W jej pobliżu znajdują się formacje skalne, dumnie nazwane wzgórzami tęczowymi. Dojechaliśmy do tęczowych wzgórz w Turcji i ktoś jakby pomalował to pędzlem, bo te wzgórza są czerwono, szare, żółte i to nie pędzel ani nie Photoshop, ale geologia. 10 milionów lat temu było tutaj jezioro i osadzały się różne minerały, takie jak żelazo, iły i spowodowały takie oto barwy. Jest to strasznie sucho. Pojawiają się tylko jakieś trawiaste, takie suche trawy. Trochę to przypomina pustynię, pewnie wszystko zależy od pory roku. My przyjechaliśmy na początku lipca, no i jest suchutko i można potem troszkę pojeździć, ale pewnie jak padają deszcze, to bym się tutaj nie zapuszczała. Surowy krajobraz, bardzo surowy. Na tyle surowy, że zdecydowaliśmy się poszukać sobie jakiegoś miejsca nad wodą albo trochę cienia, żeby przynajmniej było. Cienia albo zieleni, to tutaj tylko małe kubki traw suchych, a tak to nic nie rośnie. Ale pomiędzy tymi tęczowymi górami pora ryżu i pora zboża.
Tak. Rolnicy tutaj uprawiają i latają ptaki, bo to jest rezerwat też ptaków. To fakt. Natomiast tutaj, gdzie jesteśmy, to trochę wygląda jak cementownia, ale nikomu tego nie mówcie. Nie chcemy spać w cementowni, więc udajemy się nad sztuczny zbiornik wody, aby znaleźć miejscówkę na noc. Odpoczynek nad wodą to popularny sposób spędzania wolnego czasu, o czym najdobitniej świadczy ilość syfu pozostawianego tutaj przez ludzi. Natomiast jakość dróg w Turcji jest po prostu świetna. Przypominały nam się proste i długie na dziesiątki kilometrów autostrady w Stanach Zjednoczonych. Ale to nie koniec podobieństw. W Turcji też jest ogromne słone jezioro. Tutaj perspektywa znika i można poczuć się lekką, niczym baletnica z baletu Jezioro Łabędzie. Z trasy D750 warto skręcić na Groblę, przy której znajduje się wytwórnia soli. Nieopodal można także zanocować i podziwiać niesamowite zachody słońca. Oczywiście wszystko do rytmu muzyki Czajkowskiego. Jakbyśmy nie mieli soli do ogórków, to zawsze można wziąć z jeziorka. A, wiemy.
słonecznego. Kolejny przystanek na trasie to Kapadocja. Ale zanim pokażemy Wam balony w Kapadocji, zapraszamy w okolice miejscowości Modur. Za mną widzicie miasto duchów. Jest to nieudana inwestycja na północy Turcji, gdzie chciano zbudować 750 domków wakacyjnych dla szejków z Kuwejtu i Emiratów Arabskich. Każdy domek wygląda jak pałacyk Disneya. W piwnicach jest basen, są wieżyczki, balustradki i totalna klapa. Zbudowano 500 domków, sprzedano 350, no i firma zbankrutowała. Teraz widzimy, że rzeczywiście niektóre domki mają okna i szyby i od 2024 jest nowy inwestor ze Stanów Zjednoczonych i próbuje zreanimować trupa. Zobaczymy, czy się uda. Muszę powiedzieć, że jeśli to jest definicja luksusów, to jest to dosyć dziwne. Firma, która to zaczęła budować, ma cementownię i zbudowała te piękne wille z cementu i betonu. I jak widzicie, dosyć gęsto. Trochę tutaj postrzelono wizję, pewnie wyglądała świetnie na projekcie, ale w rzeczywistości wygląda tak. Jak widzicie, nie wszędzie udaje się zrealizować marzenia. Na szczęście to stwierdzenie nie dotyczy Kapadocji. Tutaj marzenia realizowane są codziennie. Pod warunkiem, że marzysz o balonach i masz kasę, żeby za te marzenia zapłacić. No właśnie, dowodem jest to. Na kawusie ze śniadankiem, godzina 7:08 Poranne ptaszki. i dzisiaj są imieniny Dominisi. 6 lipiec. I jakie są jeszcze plany? Czy to... Zaaranżowałem ten cały lot 100 balonów. Fortuna mi to kosztowało. W Dolinie Miłości spędziliśmy 2 dni i mieliśmy szczęście. Loty balonów podziwialiśmy codziennie. Po 2 dniach wyruszyliśmy w stronę wulkanu. Nie mów, że to nie jest jak podróże w Stanach. No trochę jest. Taka naprowadzająca na niego, co? Witam kochani. Zaczynamy nasz off-road na wygasły wulkan Arges. Trasa jest prosta, Proste. bardzo prosta. Wulkan ma 3917. Zobaczymy, gdzie uda nam się dojechać. Na pewno nie na sam szczyt, ale tak wychodzi, że droga tam jest na 2600. Powinno się nam udać, a może i wyżej. Jest absolutnie bajkowo. Widać oba wierzchołki i krater po środku. I rzeczywiście są tęczowe, posłuchajcie, takie w różnych kolorach i to wynika z minerałów
i jest wieczny na nich śnieg. Nie jest to lodowiec, ale wieczny śnieg jest. I naprawdę jest przepięknie. O. I mamy pad. I co teraz się robi? One się chyba chronią od cienia. Pochowają głowy. Ojej, 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 zaczyna się. I mamy super miejscówkę z widokiem na wulkan. Teraz odpoczynek. Wieczorem, choć to wygasły wulkan, to i tak zapłonął kolorami ognia. Po śniadanku ruszyliśmy dalej, w kierunku południa Turcji. Kupiłem sobie taki napój tutaj na lunch do picia. Muszę sprawdzić, co to jest, bo smakuje jak buraczki z ostrą papryką. Napisz pokaż. Więc jestem bardzo ciekaw. Czekajcie, zaraz niech mi to tutaj Google Translate powie. No, tak. Rzepa? Na tym polega odkrywanie kuchni Rzepa. kraju, do której się odwiedza. Rzepa? Taka rzepa, nie chcę rzepy. Moje danie nazywa się Kus Basili Bite i jest całkiem sympatyczne. Takie babik mężusia, jedzony widelcem i łyżką, bo żaden nie dostał. Jest też smaczne, ale mąż nic nie czuje po fermentowanej marchewce. To stało w lodocyklu Coca-Coli. To jest naprawdę największa ściema i zmyła dla turystów nie znających lokalnego języka. Nie, no, nie podejrzewałeś, że to jest Coca-Cola. Myślałem, że to jest sok z czarnej porzeczki. Więc ostrzegamy, to nie jest sok z czarnej porzeczki. Smakuje bardziej jak sok buraczany, zakwaszony i z sokiem z malin. Bardzo ciekawe połączenie. No tak. Ale teraz nie. No cóż, dotarliśmy do najgorętszego punktu Turcji. Mamy nadzieję, bo tego nie wiemy, ale mamy nadzieję, że ciepliutkie będzie. Tu można żyć tylko w klinie. Także uciekamy w góry. Za chwilę ruszamy na offroad. Ale ta droga jest jakaś taka... Jej nie ma. A tu jest prysznic z widokiem na kanion. Musimy rozkminić, jak tu się umyć w nim. 208,5.
Tak jak w wannie. Nie, ale poważnie. Nie jest w porządku. Jedziemy już kanionem drugi dzień i posłuchajcie, jest naprawdę bosko. Pierwszy raz normalnie widzieliśmy kaniony z góry, a teraz jesteśmy w jego środku. I prowadzi tutaj taki obłędny szlak. W sumie nie jest taki trudny, ale naprawdę jest cudownie. Uczta dla oka, a też chyba 37 stopni w Turcji. Genialne miejsce, żeby się schłodzić w czystej, dzikiej rzeczce. Kopareczek. Chcecie powąchać? Świeżutki koperek do botwinki. Botwineczka. Wyszła super. Wersja campingowa po zamiast ziemniaczków makaron. Ale za to się robią 2 minutki, a nie 20 minutek. Ale bardzo dobrze. Makaron jeszcze z Polski. Dzisiaj dzień na pranie. Pranko. Wspaniałe śniadanko. Dzień dobry w naszej oazie. Zieleni i cienia. Tu jest po prostu bosko. Nigdzie się stąd nie ruszamy. Po kilku dniach lenistwa w kanionie Limon Low przyszedł czas na przygodę. Zrobiliśmy zakupy w górskiej miejscowości Aydin Laś i ruszyliśmy w góry Taurus. Jeśli planujecie podróż do Turcji, to tutaj musicie dotrzeć.
Góry Taurus mają swój charakter. Wcale nie muszą was łatwo wpuścić, ale warto z nimi powalczyć. Nagrodą będą niesamowite widoki i nietypowe spotkania. Szwendamy się po górach Taurus. Są to świetne góry, żeby je tak eksplorować bez mapy, bez wytycznych. Tylko sobie po prostu pojeździć na wysokości mniej więcej 2900 metrów nad poziomem morza i zachwycać się widokami. I można tu spędzić po prostu dni, Tak. eksplorując te tereny, bo to są duże tereny, mają około 100 km szerokości te góry Taurus i stanowią taką naturalną barierę między północą a południem. I rzeczywiście jesteśmy cały czas w okolicach 3000 metrów, raz 2800, raz 2900, a oprócz nas, posłuchajcie, spotykamy tylko nomadów, którzy od wieków tutaj latem przychodzą ze swoimi stadami, a zimą schodzą w kierunku Morza Śródziemnego na niziny, a latem pasują swoje owce i kozy, żeby było śmieszniej, one są czarne. Kochani, dzisiejszy dzionek pod wyzwaniem walki z chmurami i burzą. Nic tu nie widać zupełnie. Ciepło nie jest, ale świeżutka woda. W końcu 2900 swoje robi.
Po 3 fantastycznych dniach w górach Taurus przyszedł czas na trochę mniej fantastyczne góry Antytaurus. Nagrywamy teraz dla Was tutaj widoki z drona. Zaraz mężu pojechałeś źle. Źle? Gdzie źle mogą pojechać? Pojechałeś źle. Ale się łączy, to może nas się nie przekonać. Tak? Tam. Gdzie? Tam? Tak. Te drogi są świetnie zrobione, są. Po prostu typowa droga przez góry, żeby wszyscy mogli przejechać. Pamiętasz? W Albanii. Tak. Te włoskie zakręty. Pamiętam. Tutaj to autostrada. Te góry niestety nie skradły naszego serca. Nie czuliśmy aż takiego zachwytu, jaki towarzyszył nam w Taurusie. I o dziwo, w Antytaurusie bardziej nam spodobały się drogi przez doliny szutrowo-asfaltowe niż typowo wysokogórskie szlaki. Ja to ciężko tak powiedzieć dlaczego, ale albo coś się czuję, albo nie. Co? Może to też kwestia kolejności. Jedziemy teraz drogą asfaltową i widok jest naprawdę wart przyjechania tutaj. Tutaj asfalcik, a widoki boskie. Takie drogi też są w Turcji, nie tylko autostrady. Zakaz wyprzedzania i nie szukaliśmy wyprzedzenia samochodu, którego mogliśmy uprzedzić. To chyba tam, gdzie chcę Ładnie. Igor wejść. O, i tam też ładnie. Też chmury, ale widok z drogi publicznej niezły. Mokry jestem, zakręcam. Deszcz tu wjeżdża taki na faktycznie. Czy wrażenie, jak jechano w środku siebie? To jest co? Co? To jest fajne, nie? Nie.
deszcz, i tak jest. Robi się fajna atmosfera. No i światło się też fajnie. Co? Mieszkali na ziemi. Droga jest rozstrzelona, to jest przepaść. Pojazdy mechaniczne mają to do siebie, że się lubią psuć. A do domu po robocie jakoś trzeba dotrzeć. Rozkręcenie motoru nic nie pomogło. Będzie trzeba zaufać sile grawitacji. A my na migi opracowujemy plan B. Trzeba wezwać pomoc. Tą część szafrodu Tomek opowiada, to ja siedzę z tyłu w komfortowym lądku. Pomagamy dwóm panom. Köprü. Po drodze krótka lekcja tureckiego. Köprü. Kto wie, może w przyszłości się przyda. Kemerköprü, Kemerköprü. Tarihi köprü. Okey? Köprü. Köprü. ha. Most. He. To nie widzisz, Mika? Co? Tam jest most taki fajny z kamieni. A byśmy go nie zauważyli. Nie widzę się. Okej. To nie jest za szybko? Nie pan jedzie pod górę? Nie wiem. Na rozpędzie. Oğlum durdur da bin ona, durdur da bin. Stop orada, stop. Ekranka. Ayağını aç, ayağını aç. Ja. O, To już pełna jazda. okej. No Okay. problem, No no problem. problem, no We go. problem. There you go. Teşekkür. Is it far? A la Pilar? A la Pilar? Pinar, Ulupinar. Ulupınar, Ulupınar. Kilometre, 10 kilometre falan. Fine. 10 kilometre Yes, falan. okay. Ee, Alman, İngiliz, Türkiye, ne? Turkey, no. No, Türkiye, Holland. Hollanda, Holland. Holland. Polonia. Polonya, ha, okey. Here is Hollanda. We are Polonia. Polonya, he, teşekkür. Jak tam jeździsz? Po pół godzinie dojechaliśmy do miejscowości Ulupinar. Panowie zaprosili nas na herbatkę, a przy okazji pokazali na mapie, gdzie jest fajny kemping w pobliskich górach. To będzie najładniejsza część. Tak, najładniejsza część tego oprogu. Też tak wygląda to jak dobra miejscowa na niedźwiedzia. I faktycznie, miejscówka super.
Nawet przyjeżdżają tutaj mieszkańcy okolicznych wiosek. Kochani, wracamy teraz do takiego fajnego miejsca wśród gór, ale wracamy przez las. I jak tak sobie wdechnęliśmy, to nam się przypomniały polskie lasy. Melancholijny nastrój od razu nas opanował. Bo w Turcji ogólnie nie ma za bardzo lasów. Nie, to pustynny kraj jest. Tak, stepy i pył i piach. I taki klasyk iglasty z takim, nie wiem, człowiek się robi patriotą po prostu. I tęskną do znajomych zapaszów. Bosko, bosko. Witajcie kochani na kolejnym offroadzie w centralnej Anatolii. Wjechaliśmy teraz w góry, przed nami 55 km pięknego offroadu. Tomasz był dzisiaj u fryzjera, zobaczcie jaki jest piękny. I barbera, brudkę mu też zrobiono. Żona powiedziała, że już mnie z takimi długimi włosami do samochodu nie wpuszcza. Nie, to już było, Nie miałem wyjścia. O, zobaczcie. no trochę oklapła, ale jest piękna. Jest dobrze. Jest dobrze. Natomiast taka ciekawostka, tutaj w ogóle nie ma fryzjerów dla kobiet. A mąż może chodzić co tydzień. Wracając do offroadu, wyruszyliśmy z takiej wioski zagubionej tutaj w górach. Wioska nazywa się Karakorum i mamy 55 km offroadu. Zobaczymy, dokąd dojedziemy. Natomiast to ważne, według tutaj doświadczonych overlandowców jest to najciekawsza i najładniejsza, jedna w sumie z trudniejszych tras offroadowych w Turcji. Mówią, że jest nawet ciekawsza niż offroady w Taurus, które nam się bardzo podobały. Były tam po prostu wyśmienicie doskonale, byliśmy zachwyceni tamtymi trasami, więc mamy duże oczekiwania i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ruszamy. Chciał trochę powiedzieć późno. Taurus w paśmie Bolkar. Nam się bardzo podoba. Taurus w paśmie Bolka. Jedziemy dalej i widoki są na dwie strony, co jest przepięknie. Jedziemy grzbietem i mamy widoki po lewej i po prawej. Tomasz, myślisz, że trasa dorasta do najlepszej trasy w Turcji? Ja czułem lepszy vibe w górach Taurus, muszę powiedzieć. Niemniej jednak, żeby oddać sprawiedliwość, ostatnie 15 minut spędziłem wpatrując się w mały ekranik pilota i robiąc tutaj jakieś akrobacje dronowe, więc w sumie to muszę się na spokojnie rozejrzeć. I jak widzicie, jak Tomasz ma czapeczkę na rapera, to znaczy, że latał dronem. Tak. A teraz jest pilotem. Dominika, jedziesz tam. Tam, a to proszę. Wydaje mi się, że myślałam, że już nie Lekko będziemy, zakręt w prawo. ale wjeżdżamy na 2200 znowu. O, Tak. to już ładnie. Stop! Stop, stop, stop! Stop! Tam takie góry białe widzisz? No właśnie, co jest filmowe. Jest pięknie. Jesteśmy na 2000, wjeżdżamy na 2200. Po prawej stronie mamy góry jak Połoniny w Bieszczadach, a po lewej jak Tatry. Po prostu można dostać oczopląsu, a my jedziemy grzbietem i tak chyba z 6 km, posłuchajcie. To jest obłędnie. Offroadzik jest boski. Dostajemy totalnego oczopląsu. Nie wiemy, czy się patrzeć w lewo, czy w prawo. A jeszcze te światło końca dnia, to golden hour, powoduje, że te kształty nabierają jeszcze większej głębi. A mąż tutaj fruwa dronem i aparatem. Chodzi z aparatem i muszę przeprosić się trochę z tymi górami, co na początku powiedziałem, że Taurus bije je na głowę. Teraz już nie mam takiej pewności. Okej, no góry są niższe, może mniejszy jest taki ogrom i bezmiar tych gór, ale są o zachodzie słońca, teraz jest 7 godzina, są po prostu przepiękne. Naprawdę czegoś takiego to już dawno nie widzieliśmy. Rekomendujemy jechanie tak jakby późno, bo mamy wrażenie, że te góry ożywają o tej porze. A jak Ci się jedzie na offroadzie? Bo Bardzo ja dobrze. więcej czasu spędzam poza samochodem. Więc powiedz Offroadzik mi, jakie są wrażenia z offroadu? wrażenia są boskie, droga jest fajnie, właśnie rzeczywiście jest węższa niż w Taurusie, więc to taki daje trochę resztek emocji, ale jest nietechniczny, także jak na razie jest luz blues. Tak.
Teraz słońce daje. Widzicie, jak już słońce jest nisko, jest 7, czyli za godzinę jest zachód słońca. Tak. Musimy zacząć szukać miejsca gdzieś. O, tu. Zatrzymujemy się na nockę w takim pięknym miejscu, bo już zachód słońca jest dosłownie, o widzicie, za chwilę już będzie ciemno. My do spania szukamy takich właśnie rozszerzeń dróg, bo często ta droga taka podstawowa ma tutaj jakąś mini zjazdkę. Z takiej drogi to już nikt nie korzysta. Ona jest twarda, równa i super się nadaje, żeby tutaj się przytulić i spędzić nockę. Co dzisiaj jest na obiadek nasz? To ty powiedz, bo ty jesteś Na obiadek jest autorką. pita pyszna, zakupiona w Lechmedżun. Lechmedżun. Bakłażanik z groszkiem i nawet jest troszeczkę piska. A tutaj polecamy też, to jest w ogóle super. To jest przepyszne. To jest taki Napój jogurtowy, jogurt, sól i zimna woda. tak, jogurt na bazie, także bardzo fajnie na te upały, w ogóle jest boski. I można go kupić, jak widzicie, w takim litrowym butelce, a w restauracjach dają go w takich, takich jak kiedyś mieliśmy kefirki, takim tylko okrągłe. Nie? Home is when I'm with you. Kochani, dzisiaj przed nami najbardziej słynna droga w całej Turcji, czyli droga do miejscowości Kamelie, wiodąca przez 38 tuneli wykutych w skale. I drogę tą zaczęto budować w 1870 roku, czyli budowano ją do 2002, czyli prawie 130 lat. I historia jest taka, że miała pomóc miejscowości i mieszkańcom, ale po 8 latach po wybudowaniu, po 130 latach jak wybudowano, przestała być potrzebna, bo zbudowano inną trasę. A zginęło bardzo dużo osób. Tutaj jak się obudziliśmy o 7 rano, był taki upał, że przy pakowaniu samochodu już mieliśmy po prostu, byliśmy zmęczeni, spoceni i mieliśmy wszystkiego dosyć, więc ja sobie nie wyobrażam, jak można było tutaj pracować fizycznie w takim skwarze. Ograniczenia ze znaków. Wysokość 2,20, szerokość 1,70 m, długość odcinka 8 km, nazwa Kemalie albo Karanlik Canyon. Szerokość 1,70 m to, jak to jest prawda, to jest to dokładnie na styk. Będę musiał chyba składać lusterka. A 2,20 no to oby to nie była prawda, bo wtedy się nie zmieścimy. Jak na razie jest bardzo widokowo, ale też technicznie bardzo prosto. Także jedziemy sobie taką szutrową drogą wykutą w skale i mieliśmy na razie 2 tunele. Także to nie jest tak, że cały czas są tunele. I przypomina nam to trochę tunele w Wyspach Owczych, bo tam też są właśnie takie tunele surowe wykute w skale, nie obłożone niczym. Tylko tutaj oczywiście jest rzeka Eufrat, która dodaje bardzo dużo uroku. Trasa jest bardzo prosta. Po prostu się przyjeżdża przez przepiękne tunele w skale.
Także jedziemy dalej. Nie ma jak zimna woda na upały w Anatolii. O, ten kuplek w tunelach jest niezły. Dobrze, że go nie muszę budować. Krótki byłby się mach. Właśnie zakończyliśmy naszą przygodę i musimy powiedzieć, że coś, co wydawało nam się uprzykrzającym porankiem, czyli muszki, które nas zaatakowało od rana i gorąc, i także nie chcieliśmy za bardzo długo siedzieć na tym kampingu, chociaż widok był przepiękny, uratowało nas. Kanion był dla nas i to było bardzo fajne, bo mogliśmy robić w własnym tempie, puszczać drona, zatrzymywać się, korzystać z źródełka z wodą po drodze i zrobić sobie odświeżającą kąpiel. A potem pojawiły się wesołe samochodziki z rozbawionymi tureckimi turystami, śpiewając po turecku, tańczący. Wesoła komerka. Zrobił się zupełnie inny klimat. Natomiast jak ktoś lubi jeszcze zipliny, to też tutaj w Camelie można sobie polapać nad kanionem. No, turystyka się pomalutku rozwija. Można wypożyczyć kajaczek albo popłynąć motorówką przez Eufrat. Także są różne opcje. Czyli ogólnie to jest turystyczne, chyba najbardziej turystyczne miejsce oprócz Kapadocji, w której byliśmy w Turcji, nie?
Wszystkie śpite. Dobre? Smakuje ci? Idziemy, tylko moje jest ostre, to Hiszpania. Moje nie. Pierwszy raz będziemy próbować kawę turecką, bo do tej pory zachowywaliśmy się jak turyści z Europy szukający cappuccino. Dzisiaj prawdziwa kawka. Turcji. Właśnie zaczęliśmy kolejny offroad. Jesteśmy już na północy Turcji. Już prawie jesteśmy 2,5 miesiąca w podróży i na szczęście coraz bliżej Gruzji. A teraz jesteśmy w górach o pięknej nazwie. W Górach Pontyjskich. Pierwszy raz od wielu tygodni widzimy w górach drzewa. Więc jest to o tyle przyjemne, że to nie są teraz tylko kamienie, 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 ale są piękne, zielone tereny. A plan na dzisiaj to dojechać do jeziorka Górskiego, które się znajduje prawie na 3000 metrów nad poziomem morza, tam się rozbić i robić dla Was film. Bo robimy film, teraz Dominika robi film z Kapadocji. Tutaj będzie link do tego filmu, żebyście sobie mogli obejrzeć, jakie mieliśmy przygody w Kapadocji. Słuchajcie, jak na razie offroad w Górach Pontyjskich okazuje się czaderski. Po pierwsze spotkaliśmy orła i ten orzeł miał nas w głębokim poważaniu i w ogóle się nas nie przestraszył. Przez I moment to ja się przestraszyłem, że on nas zaatakuje, bo był dosłownie, nie wiem, z 15 metrów od nas? 20 może? No był Nie bardzo więcej. blisko. Podleciał, jakby ewidentnie był nami zainteresowany. A po drugie, przez to, że tutaj jest właśnie, to jest znowu styk dwóch klimatów, nadmorskiego z Morza Czarnego i górskiego, ciepłego z Anatolii, to mamy spektakl chmurowy. Te chmury się jakoś rozpływają. Nachodzą, ale znikają. No i jest jeszcze jedna rzecz, która mnie męczy, a to znaczy mój lęk offroadowy. Są to 3 czynniki, muszą się złożyć. Zjazd w dół, zakręty takie ostre bardzo, o 180 stopni i bardzo stroma trasa. I trzeba je brać na kilka razy i mam szansę tutaj tego ćwiczenia. I mówiąc szczerze, już je przyjeżdżam, ale nadal napawają mnie dużym lękiem. No hamulec wsteczny. Wsteczny. Gaz. Gaz, 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 gaz. Na początku gaz. I puścić hamulec. No sprawdź, tam też może być jakaś skała. Koordynacja rośnie. Koordynacja rośnie i nie, przepraszam, nie zjechałam. Zahamować. Zahamować. Hamulec ręczny, wrzucić wsteczny, dodać gazu Mój i nauczyciel. pomalutku popuszczać hamulec. I startować mając dziób nad przepaścią do tyłu, żeby móc na kilka razy zrobić skręt. Także muszę powiedzieć, Góry Pontyjskie trenują moje umiejętności offroadowe. Takimi przepaściami tutaj Dominika jedzie. Z widokiem na chmurki. Ścigamy się z czasem i mamy nadzieję, że tutaj w tych chmurach nie będzie kawałka drogi zawalonego śniegiem. Bo wtedy się będziemy musieli wracać. Musimy zdążyć przed zachodem słońca, bo nie chcemy tutaj po ciemku szukać tego jeziorka, do którego chcemy dotrzeć Na 3000 tylko. 3000. Także jak zawsze nasze planowanie czasu nie uwzględnia długich
sesji dronowych i fotograficznych. Teraz właśnie wjeżdżamy w tym momencie w chmury. Kochani, jesteśmy w niebie. Nie wiem, czy to raj, ale na pewno już niebo. Bo dla offroadowców to jest na pewno raj. Tutaj nie ma wątpliwości. O kurczę, ale poszło. Teraz po śniegu zostało tyle. Przejeżdżamy. Sukces. Sukces. Nie śmieję. Jakby była, to byśmy byli przyrąbani. Zachód słońca jest o 19:49, a teraz jest 19:48. Także dotarliśmy na minutę przed zachodem słońca, ale zdążyliśmy i znaleźliśmy jeziorko w górach. Jest co prawda w chmurach to jeziorko, ale mamy nadzieję, że jutro rano będzie strumyczek. cudownie. Tak nasza miesięczna lipcowa podróż przez Turcję dobiega końca. 2 dni później byliśmy już w Gruzji, gdzie spędziliśmy kolejny miesiąc. Filmy z Gruzji są już na naszym kanale, zapraszamy do ich oglądania. A za 2 tygodnie pojawi się film o przygodach w Armenii. Do zobaczenia.